Bari to ponad 300-tysięczne miasto położone w południowych Włoszech. Warto spędzić tutaj kilka dni, a nawet wybrać to miasto jako bazę do zwiedzania regionu Apulii, którego stolicą jest Bari. Historia tego miasta sięga II wieku przed naszą erą, kiedy było rzymskim portem. Co ciekawe, przeszłość Bari splata się z historią Polski. Dziedziczką Bari była Bona Sforza, która wyszła za mąż za polskiego króla. Przed swoją śmiercią królowa Sforza zdołała sporządzić testament, w którym dziedzicem księstwa Bari, a także księstwa Rossano został jej syn Zygmunt III August. Najstarszą częścią miasta, powstałą na wapiennej skale, to Bari Vecchia. To położona nad morzem dzielnica, która znajduje się w sąsiedztwie murów miejskich. Można tam podziwiać ukryte podwórka, labirynty brukowanych ulic, znajduje się tam wiele małych lokali, pizzerni i tym podobnych. Na tym obszarze znajduje się ponad 30 kościołów, m.in. Bazylika Świętego Mikołaja, gdzie znajdują się jego szczątki. Zostały one ukradzione z Miry w Turcji przez baryjskich żeglarzy. Na Starym Mieście Bari można obserwować codzienne życie mieszkańców miasta. Palących papierosy mężczyzn plotkujących na ulicy, dzieci grające w piłkę, kobiety wieszające pranie czy robiące orchiettę, czyli typowy dla Apulii makaron. Sercem Bari Vecchia jest Piazza Mercantile i Piazza del Varese. To place, które najbardziej tętnią życiem, szczególnie wieczorami. Są miejscem spotkań i spacerów. Znajduje się tu wiele pizzerni, restauracji, barów i cukierni. Zamek w Bari z trzech stron otoczony jest fosą, za wyjątkiem części północnej, która w przeszłości graniczyła z morzem. Obecnie w zamku mieści się muzeum. Znajduje się obecnie przed zamkiem w Bari. Został on zbudowany w XII wieku przez króla Rogera, króla Sycylii. Został on zbudowany na pozostałościach zamku, który powstał za panowania Bizancjum. W tym zamku m.in. wychowywała się Bona Sforza i miała znaczny wpływ na rozbudowę tego zamku jako swoją siedzibę i na funkcje obronne. Pełni on różne funkcje, ten zamek, oczywiście głównie funkcje obronne, aczkolwiek już w XIX wieku był także więzieniem. Za czasów renesansu zamek tętnił życiem, a na dworze przybywali najwięksi artyści, poeci i filozofowie Europy. W wiekach późniejszych zamek podupadł i pełnił rolę nie tylko więzienia, ale także baraków. Katedra metropolitarna Świętego Sabina stanowi jeden z najwybitniejszych przykładów architektury romańskiej w Bari. Została wzniesiona na przełomie XII i XIII wieku na ruinach bizantyjskiej katedry zniszczonej przez Wilhelma I z Sycylii. Wewnątrz znajduje się 3 nawy podzielone 16 kolumnami podtrzymującymi łuki. W krypcie ołtarza znajduje się sarkofag z relikwiami Świętego Sabina. Był on pierwszym patronem Bari.
Pod katedrą Bari znajduje się Muzeum del Sucorpos. Są tam przedstawione dobrze zachowane pozostałości chrześcijańskiej bazyliki i różne rzymskie ruiny. W podziemiach pokazane są części rzymskiej drogi z II wieku, a także mozaika podłogowa z bazyliki przedchrześcijańskiej z V wieku z motywami ośmiornic, ryb i roślin oraz elementami bizantyjskiego kościoła z IX wieku. Bazylika Świętego Mikołaja z XI-XII wieku jest przykładem apulijskiego stylu romańskiego. Z zewnątrz jest dosyć surowa, prawdziwe piękno kryje się w środku. Wewnątrz znajduje się złocony drewniany strop z malowidłami. Schody prowadzą do krypty, w której znajduje się grób Świętego Mikołaja i rosyjska kaplica prawosławna. Bazylika jest celem pielgrzymek zarówno dla katolickich, jak i prawosławnych wiernych. W bazylice znajduje się grobowiec królowej Bony, żony króla Zygmunta I Starego. Po bokach znajdują się postacie Świętego Mikołaja, patrona Bari i Stanisława, patrona Polski.